Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale po dłuższej przerwie. No niestety, ale nic się nie działo, jeśli chodzi o rynek transferowy. Od transferu, można powiedzieć, Tielemannsa niewiele się wydarzyło. Natomiast dzisiaj jesteśmy po meczu Rosenborgiem. Po meczu z Rosenborgiem wygranym przez Manchester United 5-0. Nieźle brzmi, prawda? Natomiast kto tam się wyróżnił, kto dobrze zagrał? Chwilkę sobie o tym porozmawiamy. No to co, 3, 2, 1? Zaczynamy! A więc jak powiedziałem, mecz przedsezonowy z Rosenborgiem. Wygrywamy 5-0. Natomiast, ja bym powiedział, bardziej ten mecz wybiegali zawodnicy rezerwowi, młodzi zawodnicy z drugiej drużyny. Oni bardziej ten mecz wybiegali niż ten taki silniejszy skład coś osiągnął tak naprawdę. Trzeba powiedzieć sobie to szczerze. O ile obrona wyglądała dobrze, o tyle nasza ofensywa wyglądała mocno, ale to mocno średnio. Pozwólcie, że przytoczę sobie skład, tutaj się poślę telefonem, bo wiecie, za dużo tego wszystkiego było. Natomiast zaczęliśmy w składzie Witek w bramce, od lewej Shaw, Heaven, Maguire, Joro, później Mason Mount, Andre Santos, Patrick Dorgu, Shea Lacey, Brian Mbumo oraz Joshua Zirkse na ataku, teoretycznie niby. No i cóż, to wyglądało, jak już powiedziałem, mocno średnio. Nawet z takim zespołem jak Rosenborg, przy całym szacunku dla tej drużyny z Norwegii i przy całej sympatii, no to nie była jakoś wysoko postawiona poprzeczka. I tenże doświadczony klub, doświadczona drużyna, no gdzieś nie potrafiliśmy pokazać swojej wyższości. Oczywiście byliśmy przez dłuższą część czasu przy piłce, natomiast niewiele z tego wynikało. Jeden strzał oddał Mbumo, później gdzieś Zirkse uderzał, natomiast no niewiele to, że tak powiem, wnosiło do atrakcyjności gry. Natomiast od momentu strzelania bramki przez Shea Lacey'a coś zaczęło się dziać. Wtedy dopiero tam gdzieś jakieś sytuacje zaczęliśmy stwarzać. Natomiast jeśli chodzi o naszą obronę, no mówię, źle to nie wyglądało i ja powiem Wam tak ze swojego punktu widzenia, możecie się ze mną nie zgadzać, ale gdzieś myślę, że mi się wydaje, że bym był w stanie, jeśli on by gdzieś się tam ograł, zaakceptować na prawej obronie Lenego Joro. Jak wiemy, no konkurencja w środku pola jest i Maguire, jest i Heaven, wraca De Ligt po kontuzji, no więc ma tam kto grać, jest też przecież nasz rzeźnik, tak, Martinez. Jak już tylko wyleczy kontuzję, która nie wiadomo ile potrwa, no ale jest jakiś tam ścisk w środku pola, tak. Natomiast mamy niedobory, jeśli chodzi o lewą i prawą stronę. Dlatego no trzeba próbować, trzeba gdzieś coś próbować, wiecie, zmienić jakiś nowy pomysł, tak? No i może właśnie jest dobrym pomysłem przekwalifikowanie naszego Joro na prawego obrońcę i gdzieś budowania w nim tej uniwersalności, jeśli chodzi o granie. No trzeba sprawdzać w takich meczach właśnie jak te, czy dany zawodnik ma predyspozycję do tego, żeby występować również na innej pozycji. Jeśli chodzi o środek pola, nie zachwycił mnie. Były tam jakieś momenty były, gdzie tam gdzieś coś tam próbowaliśmy stworzyć, gdzie tam Santos gdzieś piłkę próbował odbierać. Natomiast mówię, na tle takiego Rosenborga powinniśmy wyglądać dużo lepiej. I tutaj w szczególności mam na myśli dwóch naszych graczy ofensywnych, a mianowicie Brian Mbumo i Joshua Zirkse. Oczywiście zaraz powiecie, no Zirkse przecież bramka na 2-0, tak? Jaką tam świetną akcję w ogóle wykonał. Tutaj kiwka technicznie poszedł. No fajnie, ładnie, pięknie, to trzeba mu przyznać, ładnie to wszystko technicznie zrobił. No ale my graliśmy z Rosenborgiem, jeszcze raz powtórzę, przy całym szacunku dla tej drużyny. I wiecie, no przy takiej drużynie taka gra, z takim slow motion, jakie ma,
Zirkse, no to może wystarczy, ale na Premier League to nie wystarczy. Ogólnie on dalej wyglądał jak kloc. Wiecie, do niego to piłkę najlepiej zagrać, on z tą piłką gdzieś tam się obróci, zagra, rzadko kiedy pobiegnie. To jest taki bardziej typ obrotowego z piłki ręcznej. Wiecie, taki, który dostaje do piłkę i albo się obróci i strzeli na bramkę, albo gdzieś zagra na skrzydło. No i tak jest właśnie Zirkse, ale to mówię, jeśli chodzi o bieganie, to nie i jeszcze raz nie. I no, ja uważam, że powinniśmy go sprzedać. Jeśli jest na niego jakiś chętny i zapłaci za niego 30-40 milionów, powinniśmy go sprzedać. Gdzieś się mówiło o takich kwotach, że tam Juventus, ktoś tam jeszcze, więc no śmiało sprzedajmy go, bo ja dla niego w przyszłości w naszej drużynie nie widzę. Oczywiście on podobno odchodzić nie chce, on chce walczyć o skład, ale no ludzie złoci, no z taką grą. Ja zaraz przejdę do tego jakby czegoś, co jeszcze bardziej mnie w tym utwierdza, że on powinien odejść. A mianowicie, no mamy drugą połowę, tak? Mamy drugą połowę i było sporo zmian. I znowu się tutaj posilę, no bo jestem nie w stanie tego wszystkiego spamiętać. Od 46 minuty mamy Harry'ego Amasa na lewej stronie za Luka Shaw'a i mamy Jadon Camaso za Harry'ego Maguire'a. Oczywiście Camason wchodzi na pozycję prawego obrońcy, przesunięty jest Joro, na lewą stronę wchodzi Amas za Luka Shaw'a. I tak gra od 46 minuty. I to gdzieś to już się wydaje bardziej wszystko aktywne. I następuje 61 minuta. 61 minuta, która tak naprawdę była, no nie bójmy mi się użyć tego słowa, game changerem tego wszystkiego i w ogóle zmianą poglądu na całe to widowisko. Bo tak, wchodzą kolejno Jacob Devaney, Daniel Gore, Chido Obi, oczywiście, kogo tu jeszcze mamy? Toby Collier, Ethan Williams, mamy braci bliźniaków Fletcherów, mamy Daniela Armera i mamy jeszcze zmianę bramkarza, Dermot Man. Sorry, ale nie wiem, jak to się wymawia, ale to już tak mniej znaczące. Natomiast zawodnicy, którzy się wyróżnili z tych, którzy tutaj weszli, jak dla mnie, to na pewno Williams i ta jego bramka i ogólnie te jego tam szarże po tej lewej stronie. Natomiast Camason na prawej obronie. Chłopak zaliczył 2 asysty. I drugi, który utkwił w pamięci, to na pewno jest też Harry Amas, który zaliczył i asystę do jeszcze Zirkse, póki był na boisku, no i później zalicza bramkę po asyście właśnie od Camasona. Nasz lewy obrońca strzela bramkę. I tutaj, powiedzcie, zamknął, tak? Zamknął i strzelił praktycznie do puste bramki. Natomiast tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Zrobił coś, co nie jest oczywiste, jeśli chodzi o grę Luka Shaw'a. On, jak już wiemy, nie podłącza się zbyt wiele, jeśli chodzi o akcje ofensywne. W defensywie ok, ale on się nie podłącza. Tutaj poszedł do końca, zamknął długi słupek Harry Amas i wpakował piłkę do bramki. I tu pokazuje, że ci młodzi zawodnicy chcieli zaimponować Michaelowi Carrickowi i robili wszystko, co w ich mocy, żeby Michael Carrick zapisał sobie ich nazwisko w notesie przed nadchodzącym sezonem. Naprawdę, wybiegali ten mecz. Jak oni się pojawili w tej 61 minucie na boisku, to grono tych wszystkich młodych, gra przyspieszyła. Było więcej gry przede wszystkim na jeden kontakt. Było bardzo dużo fajnych, składnych akcji. Nawet ta bramka właśnie, to była Harry'ego Amasa, to tam była fajna akcja. Tam zaczął to Collier, podał do Chidobiego. On podał, już nie pamiętam do kogo, i ten podał do Camasona, który wzdłuż pola karnego zagrywa piłkę, no i tam wsadza na długim słupku, jak już mówiłem, Harry Amas. To była bardzo, bardzo ładna akcja. I mówię, takich akcji brakowało takich akcji, jeśli chodzi o pierwszą połowę i naszych starych wyjadaczy. Tego nie było.
Nie było, no to gdzieś tam coś próbowali, ale to się zwykle kończyło albo niecelnym podaniem, albo gdzieś wycofaniem piłki. Coś tam próbował szarpać Dorgu. No Mbumo, jak dla mnie, mocno przeciętny występ i widać, że no ten zawodnik nie jest, podkreślam to, widać też, że on nie jest w formie, jaką prezentował na początku zeszłego sezonu. Nie jest w tej formie na razie. Jeszcze zostało ponad miesiąc do pierwszego meczu ligowego. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale tu konkurencja nie śpi, widzicie, wrócił Dorgu, jest. Przecież będzie tak Amad Diallo, tak? Będzie Cunha. Jest Bruno Fernandes, tak? No tutaj będzie konkurencja i no wiecie. Natomiast jedna rzecz. My potrzebujemy drugiego napastnika, bo jak nie ma Szeszko, który leczy kontuzję, no my tam nie mamy kim grać. No jest ten niby Chido Obi, ale to jest taki bocian. To jest taki bocian. I w dzisiejszym meczu, no widać było, że chłopak tam jest wysoki, ma tą siłę, ale no gdzieś tak nie do końca mnie jeszcze przekonał, nie? No ale to może jeszcze zagra w następnym meczu, dostanie szansę, nie wiem. Natomiast no nie do końca mnie przekonał. Nie tego się chyba po nim spodziewaliśmy, jak przychodził do nas z Arsenalu. Nie wszedł tak w to wszystko, jak wszedł na przykład Aiden Heaven. No i cóż, no mówię, ogólnie młodzi pokazali, jak należy grać w piłkę, jak należy ambitnie podchodzić, jak należy walczyć o swoje miejsce, o każdą piłkę, o każdy centymetr boiska. Oczywiście nam też Rosenborg później pozmieniał skład, tak? I gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Natomiast mamy porównanie meczu z zeszłego tygodnia i mamy teraz ten mecz. I no tutaj no była duża odmiana. No mówię, no na pewno trzeba tych młodych chwalić. Może ja jeszcze na koniec wymienię wszystkich strzelców bramek, bo chyba zdaje się tego nie zrobiłem, a zaraz tutaj sobie znajdziemy. Więc tak, no szczelnie rozpoczął Shea Lacey. No, w swoim stylu dostał piłeczkę tak z prawej strony, złamał do środka, pociągnął po długim rogu. Bardzo ładna bramka, bardzo ładny strzał i silny i techniczny 1-0. I gdzieś od tego momentu, jak już mówiłem wcześniej, zaczęło się łatwiej grać. Później mamy Zirkse, no ładna niby akcja, tam ładnie technicznie to zrobił, ale mówię, to jest kloc i jest za wolny i on do Premier League się nie nadaje. Także tyle w temacie. Później mamy Jacoba Deveneya, który strzela bramkę. No, gdzieś ta piłka tam mu spadła pod nogi, tak, no ale no, on huknął po prostu, ile miał sił w nogach, po poprzeczkę prawie i wpadło. To było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tam brał też w tym udział trochę chyba, o ile się nie mylę, Chido Obi też, bo gdzieś tam o tą piłkę walczył. Spadła pod nogi Jacoba, no i ten uderzył. Później mamy właśnie bramkę Amasa, na końcu mieliśmy bramkę Williamsa. No i ta bramka Williamsa, no to no również bardzo ładna akcja, bardzo ładne dogranie z prawego skrzydła, no i Williams zrobił to, co zrobił, czyli no uderzył, jest bramka. I wiecie, no mówię, no tutaj naprawdę, no ja nawet bym, pokuszę się nawet o oddanie oklasków dla tych młodych zawodników. I mówię, starzy mnie trochę zawiedli, nie wiem, trochę się zbyt pewnie chyba czują i gdzieś, no nie wyglądało to, jak powinno wyglądać. Ten Santos to może będzie lepiej wyglądał z lepszymi koło siebie, bo jak na razie to tak, no okej, ale no okej. A zapłaciliśmy za niego 50 milionów i było okej. A teraz jeszcze raz się posiłkuję, bo widzicie, no kurde, tyle wszystkiego. I ja nie widziałem różnicy jakiejś między, wiecie, Collierem czy Gore, a tym Santosem. No nie widziałem. Nie wiem, czy oglądaliście mnie, czy nie, właśnie z Rosenborgiem dzisiejszy, no ale nawet sobie popatrzcie na jakieś później skróty. No, gdzieś ten chłop był tam średnio widoczny, a kosztował 50 milionów. I ja mówiłem, tutaj się zaczyna jakaś odpowiedzialność, tak? Chłop był droższy niż Tielemans. A Tielemans, no to wiem, jaka to jest spółka zawodnika, tak? Także no tutaj będzie miał naprawdę trudne zadanie, przede wszystkim psychiczne, żeby to udźwignąć, bo oczekiwania, jak już mówiłem, będą, bo kosztowało 50 milionów, a ja dzisiaj nie widziałem różnicy między tymi młodymi chłopakami a nim. No nie widziałem. Ci młodzi,
wiecie, no, tą trawę gryźli. Była już tam 92 minuta i dalej szli na bramkę. Dalej chcieli strzelać kolejne bramki. No, rozbuchali się tam niesamowicie na tym boisku. I to mi się podobało. To mi się podobało. Tak trzeba walczyć o skład. Tak trzeba walczyć o swoją szansę w pierwszej drużynie. Tak trzeba walczyć. Oczywiście wielka szkoda, że nawet na kilka minut nie pojawił się na boisku J.J. Gabriel, czyli nasz największy talent, tak? Natomiast, nie wiem, no, umiejętnie go widać gdzieś chce wprowadzać Michael Carrick. Wiem, on ma dopiero 15 lat, on dopiero chyba w październiku skończy lat 16. Także spokojnie, powoli, bez wielkiego hype'u, bez wiecie, wielkich jakichś tam, bez wielkiego dmuchania balonnika, jeśli chodzi o tego zawodnika. To jest nasz mega talent i to trzeba umiejętnie zrobić właśnie, żeby on ten talent jeszcze bardziej się rozwinął, jeszcze bardziej wypłynął i żeby chłopak się po prostu nie spalił, chłopak gdzieś się po prostu nie zaprzepaścił. Bo już mieliśmy w swojej historii wiele talentów, które zgasły, które zniknęły. Także no powoli i gdzieś, no wiecie, no Michael Carrick wziął go na treningi, tak? Widzi, jak się prezentuje. No, na pewno gdzieś tam swoją szansę jeszcze dostanie w jakimś meczu, jeśli będzie wyjeżdżał, jeśli będzie poływał na te mecze przedsezonowe. Natomiast to jest bardzo młody zawodnik i jeśli chodzi o już później normalny sezon, pewnie prędzej dostanie szansę w jakimś meczu pucharowym niż w ligowym, wiecie. Przynajmniej na początek on gdzieś musi powoli wchodzić i powoli się ogrywać. Powtórzę jeszcze raz, 15 lat. Teraz będzie miał 16 dopiero w tym roku. Także spokojnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to mega, naprawdę mega talent, z mega lekkością z piłką, z przeglądem pola, z dribblingiem, z szybkością, z strzałem na bramkę. Ma wszystko to, co powinien mieć ofensywny zawodnik. Natomiast przekonamy się też, myślę, z czasem, jaką ma psychikę. I myślę, wiecie co, no, to by było na tyle po tak dłuższej przerwie. Chwilkę sobie do meczu porozmawialiśmy. Mówię, no młodzi pokazali, jak należy walczyć o skład. Niech Brian Bumo bierze z nich przykład i to jak najszybciej, jak nie chce zacząć sezonu na ławce rezerwowych. Także jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, jeśli nie robicie, a podobają Wam się moje filmy i chcecie słuchać moich relacji pomeczowych po każdym meczu ligowym, pucharowym i każdym innym. Także piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, jak Wy to odbieracie. Czy Wam też podobała się gra tych młodych zawodników, czy też myślicie tak jak ja, że ci młodzi w drugiej połowie od tej 60 minuty wyglądali o niebo lepiej niż starzy wyjadacze. Trzymajcie się, na razie, hej!